Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was znowu pyszne danie. Można powiedzieć szybkie danie, niedrogie danie, podzielne danie. I to będzie danie, które na pewno znacie, ponieważ to będzie gulasz wieprzowy. Taki gulasz możecie sobie zrobić z łopatki, z szynki, z biodrówki albo z jakiegoś innego wieprzowego mięsa. Ale na niektóre rzeczy trzeba uważać, można powiedzieć, ponieważ to jest najważniejsze, jeżeli gulasz jest jakby ugotowany, ale nie był suchy. I tak można zrobić, ale trzeba uważać troszeczkę. To chciałabym Wam dzisiaj podpowiedzieć. Gulasz z kaszą, albo z makaronem, albo z ziemniakami też jest smaczny, ale dla mnie z kaszą jest najsmaczniejszy. Potem jest makaron, a potem dopiero są ziemniaki. Oczywiście na moim kanale mam już gulasz wołowy, mam już gulasz mieszany, wołowo-wieprzowy. Oczywiście mam nawet gulasz z indyka zrobiony z plackiem węgierskim, czy po węgiersku, czy po zbójnicku. Tam mam bardzo, bardzo błyskawiczny, można powiedzieć, szybki gulasz z piersi indyka, dlatego też Was zapraszam. Zapraszam Was na te moje wcześniejsze dania. Może one nie są takie perfekt, można powiedzieć, te składniki, to wszystko jest w środku, w czasie filmu, ale chyba można filmik sobie zatrzymać, zrobić zdjęcie albo spisać. Myślę, że też jest ok, chociaż ja się pomalutku staram Wam te z filmiku przepisy już wpisywać Wam poniżej filmu, żebyście nie musieli za każdym razem włączać filmu. A więc zapraszam Was bardzo serdecznie, zapraszam Was na to danie i myślę, że Wam się spodoba mój przepis. Jak oczywiście można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. I teraz pokażę Wam, jak ja robię ten mój gulasz wieprzowy. Oczywiście z warzywami, dużo cebuli, dużo czosnku, papryki można dołożyć, bo bez papryki to taki ten gulasz będzie troszeczkę nudny. I resztę pokażę Wam po drodze, w czasie robienia. Nagrzewam sobie patelnię, czy mamy taki większy jakiś garnek. Najważniejsze, żeby było do smażenia, czy na normalnej, zwykłej, dużej patelni. Idzie tak również. I to, co musimy teraz zrobić, to mięso i jeszcze troszeczkę jakby obsuszyć. Zobaczcie, żeby ono nie miało wody. Ostatnio Pan Jakub się pytał, jak to mi tak fajnie idzie, zgrabnie w ręce kroić cebulę. Panie Jakubie, proszę zobaczyć. Mam taką osełkę i sobie z jednej strony i z drugiej, jako rzeźnik, sobie ostrzę. Są takie osełki, ale są również takie elektryczne, jak się nie mylę, jakieś też miałam i tak się po prostu ostrzyło na tym, a więc ja mam takie coś, ja sobie ostrzę takie noże nieraz, jeszcze zanim zacznę coś robić. I proszę zobaczyć, na ten z piłką nóż, widzicie, też sobie ostrzę, to wtedy mi się szybko kroi i fajnie i drobniutko. Teraz nalewamy tutaj olej, a więc około kilogram mięsa i ze 3-4 łyżki oleju albo smalcu. W tym przypadku smalec jak najbardziej. Albo to masło wasze, mówię wasze, ale to masło, które używacie. Patelnia roztopiona, wrzucamy mięso. I jak się tak zarumieni, dopiero teraz możemy wkroić cebulę. I teraz pokażę. Kroję w jedną stronę takie cieniutkie plastry. I teraz w drugą stronę, tak samo. Po kolei, tak około pół centymetra. I kroję również tak pół centymetra. Ja mogę w ręku, czy w ręce, a Wy sobie możecie na desce. Wtedy macie równiutką kostkę. Daję już 2 listki. I to możecie sobie zrobić, zanim zaczniecie smażyć mięso. Ponieważ jeżeli będzie Wam to pomalutku szło, to Wam się może tutaj mięso spalić.
Teraz mogę sobie skroić również paprykę na drobne kawałeczki, ponieważ gulasz i papryka to jest naprawdę super kombinacja. Widzicie, te kawałki są dosyć duże i tak powinno być, bo wtedy one są soczyste. Obsmażę, zaleję tą wodą, przykryję, a sos robię na koniec. Kroję paprykę dalej. Papryki możecie dać różne, kolorowe, a więc mamy zielone, żółte i żeby czerwono było, daję pokrojoną marchewkę, tutaj jest seler, a tutaj jest pietruszka. Marchewkę możemy sobie kroić jak sobie chcemy, w małych kawałkach, dużych, i to już mieszamy. I proszę zobaczyć, ile tego jedzenia, 800 gram, a na pewno parę osób się z tego naje, albo będziemy mieli na 2-3 razy. Tego nie bójcie się robić dużo, ponieważ to jest korzystnie. Teraz gotujemy na przykład 1,5 godziny, a później na przykład 2 dni tylko odgrzewamy i gotujemy sobie do tego ziemniaki, kaszę, co chcemy, nie? Czy ryż, czy makaron. To mi się teraz obsmaża z 2-3 minuty. Zalewam gorącą wodą. To, co mogę w międzyczasie dać, jeszcze to ze 3-4 ziarenka ziela angielskiego, jeszcze do tego mam pieprze małe, czarne, nie przeszkadza. To, co możemy jeszcze, to płaską łyżeczkę pieprzu czarnego dać, troszeczkę papryki słodkiej, łyżeczkę małą, gulasz przyjmie wszystko. I ja tutaj mam tymianek, a więc nie bójcie się tymianku, z pół łyżeczki. I bazylii możemy dać również z pół łyżeczki. To wam powiem wam, że na koniec będzie super smak, jeden pyszny. Tak to już wygląda. Teraz zalewam litrem wody. Jeżeli mamy więcej osób, możemy więcej zalać. Pieprz ziołowy, łyżeczkę jeszcze i z pół łyżki soli na początek. Oczywiście ostrej papryki szczypta, 1/3 łyżeczki. Jeżeli ktoś nie lubi, to zostawcie, albo nie może. To powtarzam za każdym razem. To, co możemy dać jeszcze, pieprzu kolorowego z pół łyżeczki. Nie obawiajcie się, na koniec będzie miało jeden fajny, super smak. To już mogę wam ręczyć. Już tu super pachnie. Zmniejszam, jak za każdym razem. Mam tutaj na 8,5, do smażenia miałam 9 chyba, 8,5 mam. Zmniejszam na 2,5 nawet wam powiem, czyli 2/3 zmniejszam. To jest bardzo ważne, ale tutaj już oszczędzacie sobie swój prąd na 2,5, a więc nie trzeba mieć na 9. I już prawie godzina mija. Wchodzę i biorę sobie taki jakiś większy kawałek mięsa i muszę spróbować, czy twarde, czy miękkie. Wam powiem, że za 10 minut będzie super. I mogę już przyprawiać, czy doprawiać. Przykryję. Czas minął. Zwiększyłam teraz na 9 i będę robiła z tego już sosik. Daję troszeczkę szczypiorku i troszkę pietruszki zielonej, żeby to ładnie wyglądało. Teraz robię jakby zagęszczenie do tego sosu. Potrzebuję mąkę pszenną z 2 łyżki płaskie. Albo 1 czubatą, jak ja mówię zawsze. I z pół łyżki mąki ziemniaczanej. Do tego pół szklanki zimnej wody, nie ciepłej. Do tego z 2 łyżki przecieru pomidorowego. Albo jak macie na przykład taki mus pomidorowy, a nawet jak macie z papryki mus, to również jak najbardziej. I teraz do tego dajemy tutaj tego sosu wywaru, żeby nam się z ciepłym dobrze to
rozrobiło i żeby nie było żadnych grudek. A więc dajemy najpierw jedną łyżkę i jeszcze z jedną. Zwiększymy sobie teraz troszeczkę, bo on się musi zagotować szybciutko. Znaczy nie szybciutko, ale musi się zagotować. W międzyczasie możemy sobie wyciągnąć te duże kawałki. Ja miałam tutaj seler, a że selera nikt nie je, wyciągam. Możemy również, jak mamy marchewki w całym kawałku, albo na przykład jeżeli mamy pietruszkę w całym kawałku, ja zgotuję tak, że biorę w kawałku, albo na przykład biorę pietruszkę, nieraz marchewkę. Teraz możemy tego liścia również, jeżeli ktoś nie lubi, czy się obawia, możemy również wyciągnąć liść laurowy i ziele angielskie. Z pół łyżki masła, to wtedy ten sos będzie taki kremowy, i troszeczkę na przykład śmietany, też z 2-3 łyżki. To chodzi teraz o ten smak i naprawdę powiem Wam, że będzie inny, lepszy. I pokażę Wam już, jak wygląda ten gulasz wieprzowy. Naprawdę będzie smaczny. On może jeszcze nawet postać Wam z 15 minut jeszcze, żeby te przyprawy wszystkie się tutaj rozpuściły. Proszę zobaczyć, ile warzyw. Nie tylko mięso. Jest dużo sosu i na przykład z kaszą jęczmienną będzie coś fajnego. Próbuję. Super, lekko, nawet ostre, ale wiecie, czego nie ma? Soli. Albo za mało, nie? Pogotuję jeszcze z 10 minut i sos będzie na pewno super. I jeszcze raz Wam przekroję, pokażę. Proszę zobaczyć. Kroi się super. Tak wygląda. Soczyste i musi być miękkie. Jeżeli by się Wam wydawało, że w sumie około 1,5 godziny będzie Wam za surowe mięso, to po prostu zmniejszcie na 1, tak żeby tylko troszeczkę się gotowało, oczywiście pod przykryciem, i zostawcie jeszcze na 20 minut czy pół godzinki. Ono sobie dojdzie w tej gorącej wodzie. Super. Teraz pokażę Wam, jak wygląda. Zapraszam do zrobienia i wkrótce na moim kanale. I tak już wygląda ten gulasz, a tutaj reszta. Zapraszam do zrobienia. Na koniec damy jeszcze czosnek. Gdzieś tutaj był. Tutaj mam taki duży ząbek czosnku, a więc mogę sobie również pokroić. Czosnek da również bardzo fajny smak.